Siemanko, sobotni, już nie taki poranku. Siemanko widzowie, witam na Tajwanie w kolejnym kulinarnym odcinku. W ostatnim odcinku było niezdrowo, więc w tym będzie zdrowo. W planie jest spróbowanie chińsko-mongolsko-tajwańskiego gorącego garnka, czyli tak zwanego hot pota. Zjemy dziś hot pot, czyli taki bardzo popularny rodzaj jedzenia na Tajwanie. Zrobimy to w towarzystwie przewodnika. Weronika dziś wystąpi gościnnie. Umówiłem się z Weroniką właśnie na kolację. Jesteśmy już bardzo blisko restauracji, w której się umówiliśmy, więc idziemy w tamte miejsce i będziemy dalej opowiadać. O, to jest tu. Widzę, Weronika już jest. Ni hao. Ni hao. Hello. I got your microphone. How are you? A little bit tired. Good. Tired? I'm hungry. Oh my god, it's rolling. Yeah, I'm recording. Good. You hungry? Hungry, yes. I'm hungry too. I'm really hungry. Okay, we're waiting for a place, yes? Yes, it's very busy even until very late at night. It's a good sign, Yeah. because in good restaurant is a lot of people. Yeah. O co chodzi w tym całym hot pocie? Tego, co ja już czytałem, to najpierw musimy sobie zamówić jakiś taki bulion, który później tu wyląduje w garnku i będziemy gotować, a następnie dobrać do tego różne składniki, które będziemy gotować w tym bulionie. I widzę, że na tej karcie jest bogactwo różnych owoców morza. Okay, what's happened here? Okay, so this hot pot place is famous for its seafood. So I think I'm just gonna order for you the surf and turf, which has all different kinds of very fresh seafood, and then you can also choose beef. And then after we picked, we're gonna pick also meat, as well as rice. Yeah. And then when we're done, we can go film the other side, which has all different kinds of vegetable, and you can take everything you want. Tu jest taki specjalny kod QR, który można zeskanować, aby dostać się do miejsca, w którym możemy złożyć te zamówienie. Widzę, że mój iPhone od razu mi to próbuje przetłumaczyć. Ciekawe, czy 2000 lat temu w Mongolii, kiedy wymyślono hot pot, czy oni też mieli takie rozwiązania? Wydaje mi się, że nie. On this section, it's all fresh vegetables. Czyli tutaj jest taka stacja, na której sobie komponujemy nasz talerz warzyw, a tutaj komponujemy sosik. So personally, this is my favorite vegetable. It's a Taiwanese mountain cabbage. So this one is my favorite. Czyli to jest kapusta, górska kapusta, to jest kapusta pekińska. I like this enoki mushroom for hot pot. And then basically you just can take anything you want. Grzybki. A what is this? This is taro. This is the plant. Okay. So it's like potato, it has starch in it. So I like it in a hot pot. Czyli to takie kartoflane warzywko. And then a lot of onion, because I like onions. Cebulka, bogactwo różnych rzeczy. Wow, to wygląda amazing. What is this? And this is lotus roots. So you know the flower lotus? Under the flower in the roots. This is it. Okay. Yeah, it's very healthy and delicious. This is mushroom. I'm gonna get a little bit of this. And then I think I'm good. But one thing that you really wanna get is this. This is the most popular. This is squid paste. Amazing. Yeah. That's my plate. Your project, yes? Yes. Okej, tu są jakieś takie intrygujące darmowe napoje. Klasycznie kawusia. Różne słodkie badziewie. Są jakieś soczki. Jest wszystko ogólnie w cenie. O cenie pogadamy później. Okej, no to lecimy z tym. Ogólnie pierwszy raz próbowałem tego rodzaju restauracji w Tajlandii. Pamiętam, wtedy przypadkowo trafiłem do takiej restauracji i ona nie była na takim wypasie jak to, bo tu jest królestwo totalne, a tam to było w formie takiego jakby street foodu. I pamiętam, że wtedy totalnie bez żadnego tutoriala tam trafiłem i mega się dziwiłem, że ludzie mają garnki po prostu na ulicy i sobie gotują tak na swoim stole.
Później już się nauczyłem, bo Iwonka mnie nauczyła, o co chodzi w tym hot pocie. A, to tak się robi. Okej. It's not your first time in shabu. No? I have had many times, yes. No, czyli Iwona już wiele razy jadła w szabu. Próbuję tego, trochę marchewki, to znowu z Polski. Za grzybkami nie przepadamy. Tu jest dynia, może jeszcze trochę takiego zielska. Squid pasta. A oto i mój wybór. Wygląda bajecznie. What do you think? Will it be good? Yeah, looks good. Ok, więc tu jest taka stacja, aby skomponować sobie sos do tego przyszłego jedzonka. No i tu są w formie płynu różne cuda, które stanowią taką jakby podstawę tego sosu. Tu jest takie coś. This is seafood, yes? Yeah. This is from seafood. Następnie szczypiorek. Ląduje tu szczypiorek, bo oni tu właśnie na Tajwanie bardzo dużo szczypiorków wcinają. Trochę cebuli. Za czosnkiem nie przepadamy. Trochę tego. Trochę sosu sezamowego. Odrobina vinaigrette. Tada! Tak wygląda mój sosik. But I want it with your face like this. Yeah. To jest mój sosik, właśnie sobie przygotowałem, więc możemy udać się z powrotem do stolika, podejrzewam. O, a tu już na naszym stoliku się dzieje. Tu się już gotuje normalnie. Nawet nie wiem kiedy, a to się już gotuje. I jest taka miska tu. Wow, to wygląda niesamowicie. Tak więc tutaj w te stoły są wbudowane piece. Na tym piecu ląduje taki właśnie garnek, dlatego to się nazywa hot pot, bo tu jest taki gorący garnek na stole. No i my tutaj mamy różne cuda. Dostajemy taki set surowego jedzenia. Tu jest wołowina, tu są te wcześniej przygotowane warzywa. No i tu jest cała miska owoców morza. No i my sobie tak gotujemy to, po prostu mieszanie sosu. Ok, czyli dobra, ja będę robił to samo. Widzę, że Weronika ładuje tu do tego kociołka te wszystkie warzywa, także naśladujemy. Pyk, pyk. Okay, probably I need more. Vegetables? No. Bouillon. Do you see on that cart? You can just take by yourself. Trzeba dolać, bo jest za mało. Tak się właśnie gotuje. Kurde, to jest świetna sprawa. Bardzo mi odpowiada tego rodzaju kuchnia, bo możesz zapanować całkowicie nad tym, co zjesz. No, pod warunkiem, że trafisz na restaurację z dobrej jakości surowcem. No ale tu pewnie są dobrej jakości te surowce. Tajwan słynie z dobrej jakości jedzenia, więc jestem w dobrym miejscu. Plasterek wołowiny. I topimy w tym bulionie. O kurde, to mi uciekło. Topimy w bulionie, ale tak dosłownie na momencik. To wystarczy tak 15 sekund potąkać. To już mnie Iwonka nauczyła kiedyś w Tajlandii. Następnie sosik. I It's good, right? yes. Amazing. To jest fest dobre. So I just put it in the sauce with the vegetables, and then I take a big bite together. Wyłowimy odrobinę sałaty. Utopimy tą sałatę w tym sosie. Następnie przygotujemy kolejny kawałek wołowiny. Nie jest to takie łatwe dla mnie, dla Anysa.
Wiecie, ja to wiem, dla mnie wołowina to rolady, a nie jakiś hot pot. Ale dobra. Jemy hot pot. I teraz big bite. Yeah, that's a big bite. That's my favorite. Mistrzostwo świata. Ale ta miska wygląda bogato. Fresh clam, fish, different kind of fish, salmon, squid, oyster, really big one. Look how big it is. Wow. 2 different species of shrimp. This one is also really big. And then oyster. Normalnie jak cesarz albo jakiś inny znaczący dla narodu szef. I think you can just put whatever inside and I'll tell you if it's ready. Okej. Czyli akurat w przypadku tych owoców morza to trzeba troszkę dłużej pogotować. Cyk. Cyk. 3 rodzaje ryby tutaj są. Spróbujemy każdej po trochu. And then just Okej. like this. Just put Okay. it here. Czy to są mule? To są jakieś ślimoki, w każdym bądź razie morskie. Gotujemy je wspomagając się tą chochlą z dziureczkami, żeby ich nie zgubić. Bo jak one się stracą w całej tej kompozycji różnych bajerów, to ciężko będzie je odnaleźć. I think this one is ready to eat. The squid. Okej. Little bit more probably. Not cooked yet? Good, but hard. Nie no, nie jest to takie łatwe. Trzeba się nauczyć, jakby zapanować nad tym wszystkim, no bo tak naprawdę każdy składnik potrzebuje inny czas gotowania. Niewątpliwie dużym plusem takiego jedzenia jest to, że to jest cały czas gorące jedzenie. Bo normalnie jak zamówisz jakieś danie, jakąś taką większą porcję i chcesz się nią delektować na przykład przez, nie wiem, pół godziny, no to zdąży wystygnąć, zanim cały zjesz. A to nie wystygnie nigdy, bo to jest hot pot. That is, Oh, will be good. yeah. Wow, very soft. Very soft and delicious. Wyłowimy trochę tych warzyw. Rybka. Wow. Doskonałe. Perfekt. Uwielbiam to. Już chyba zawsze będę jeść hot pot na kolację. Dobra, trzeba by wyłowić tych warzyw stąd, żeby zrobić trochę miejsca na makaron. No i właśnie w takiej kolejności, już trochę też czytałem o tym hot pocie, jak to wszystko, z czym się je. No i wyczytałem, że w takiej kolejności właśnie najpierw gotujemy warzywa, najpierw wrzucamy warzywa, następnie wrzucamy mięso, a na końcu wrzucamy makaron. I ordered something special they're gonna send for us later. I think you're gonna love. Dobra, makaronik. O, But be careful, the soup is gonna... makaronik pszenny, taki jakby taki gruby makaron to jest. Tu wjechały jakieś krewetki. This is what I ordered special. Kolejne Look at krewetki. how big this is. Ha. Look at how big, 谢谢. Look at how big this is. Look at the size difference of this too. Wow. It's baby, it's father. Yeah, it's a different species of shrimp and it's really big and sweet. So they have a special stripe here on the body. That's why the name of the shrimp is called tiger shrimp.
Tiger shrimp. Yeah, Okay. because it has like the stripe on the body. What do you think? It's catch from here? It's close to Taiwan? From water? I'm not sure. I'm not sure. Okej, to jest ciekawe. Tego jestem mega ciekawy. To jest taki ziemniak jakby, który mi się kojarzy z brazylijskim cara cara, które było wyśmienite w Brazylii. Wow, super. Takie jakby skorobiowe. Konsystencja jest taka... To jest takie puszyste, trochę jak awokado. Oho, really hot pot. This is really hot pot. Similar, but you don't have logo. I'll paint. No! Okay, one more time. Ciekawe, że oni żadnego widelca nie podali. Nie jest to łatwe. Oh my god. Oh. Nie no, teraz to jest normalnie Azjata, nie? Może wyłowimy ten makaron przy pomocy tej chochli. Maybe there's an influence from Mongolia, but the Mongolian hot pot is very different than the Taiwanese hot pot. A, to ciekawe, to ciekawe. No, bo jak wyczytałem, że ten hot pot niby z Mongolii pochodzi, ale Weronika mówi, że czasami podobne rzeczy powstają w różnych stronach świata. No i że w przypadku tego hot pota chyba też tak było, bo mongolski hot pot bardzo się różni od tego. For example, if you go to China, you can't find a hot pot like this. No. It's gonna be different. The way they eat hot pot is they eat together a whole big one and they share. Okay. But this one is one by one. Czyli są różne rodzaje tego hot pota i w Chinach mają taki jeden wielki na środku garnek i gotują jakby w jednym garnku wszyscy. Tak bardziej jakby rodzinnie, like family. Yeah, family style. Ogólnie hot pot jest popularny na całym świecie, no ale jego korzenie są tu gdzieś w Azji. Już nawet w Polsce takie restauracje, gdzieś widziałem, jak sprawdzałem sobie na mapie, czy w Polsce są takie hot poty, no to są. W Warszawie są na pewno, w Gdańsku, no i pewnie w Katowicach też. Time to take some shrimp. But I need more soup because it's so big. Okay. It can't even get into the pot. Yeah, I need to take some more soup. Okay, I'm going for soup. Okay. Cieszę. No i sobie gotujemy. Kolacja. Samodzielnie. Jest pięknie. Jest wspaniale. Ok, czas na krewetki. Shrimp time. It's like bigger than my hand. Ale ludzie są okrutni. Oyster is gonna be really good too. Okay. Czas na to cudo. Tego chyba byłem najbardziej ciekawy. Jak my to zjemy? Czyli to jest to, z czego jest zrobiona ta pasta, do której my jeszcze nawet nie dotarliśmy. Wow, bajera. Okay, I'm gonna eat shrimp and then ice cream. Ice cream? Hot pot ice cream. Yeah, it's the best combo. Okay. Łowimy. Krewetki, krewetunie. Cyk. To wygląda luksusowo i prestiżowo. Cena pewnie też będzie prestiżowa. Teraz moim zmartwieniem jest temperatura tych krewetek. Trzeba poczekać, aż one wystygną. A tymczasem dokończymy wołowina.
Wow, ale ta krewetka wygląda soczyście, masakra. Looking really taste. Delicious, looking delicious. It's very like meat Like me? because it's so big. Yeah. The texture is not. The texture is very a lot of protein. Amazing. Pasta z małży. To takie sobie było akurat. Not good. To było takie sobie. To była pierwsza rzecz, która mi nie smakowała. Ale ta krewetka. Spróbujemy tą małą najpierw, ona będzie pewnie... Nie, no też jest gorąca. To długo stygnie. Zajebista. Bardzo dobra była ta mała krewetka. Very good. Czasami trzeba to wyczyścić z tego, bo tu jest jelito. Czasami są takie oczyszczone, ale tu nie było tego jelita za bardzo. I... Słodkie. Tej największej jestem najbardziej ciekawy. Chyba raz w życiu jadłem takie tygrysie krewetki. No i jestem. Właśnie to ja. Znaczy to jest ta wielka krewetka. Mięsista. Really like meat. Yeah, right? I told you it's like really like meat. Wyborne. To jest tak, jakbyś zjadł całą paczkę takich małych krewetek. Po zjedzeniu tego wszystkiego zostaje zupka, którą oczywiście można wypić. I tak też właśnie robię. Jest to dobry taki jakby rosołek. Taki bulion się z tego zrobił, rosołek. Ło, mistrzostwo świata. Oczarowało mnie totalnie to jedzenie. A tu co się po drugiej stronie dzieje? Dzieje się deser. I Dessert. already finished half of it. You should take a video when it was this big, Yeah. 2 minutes ago. Co ciekawe, one są jakby darmowe też, te lody. Tam sobie można nabrać samemu. Może też spróbujemy. Darmowe, powiedziałem darmowe. Zaraz będzie darmowe, jak zobaczymy rachunek. Ale na razie to idę umyć ręce. Samemu sobie ładujemy na miseczkę lody albo do wafelka. Także dla każdego coś miłego, ale bez przesady. Ja nie będę już dzisiaj jadł tych lodów. Wczoraj się dużo słodkości najadłem. Dobre? Good? I'm gonna take one more. So remember taro? We cooked it in the hot pot. A, czyli to są z tego warzywa. Jest vegetable ice Yes. cream? It's sweet? Yes, it's sweet. It's very good. This is coconut. No dobra, to ja jednak spróbuję tych lodów. Okej, I'm try. Okay. Przekonała mnie jednak. Znaczy sam się przekonałem, bo no, ciężko się oprzeć. It's good, right? Heaven. Niebo w gębie. This is bad calorie, but Very good. Siesie. Bye bye. 2300 tajwańskich dolarów, czyli jakieś 290 zł to kosztowało. What do you think? Expensive or no expensive? It's expensive Expensive. because we ordered the special shrimp, the big one. Ah. That one and the beef we order expensive one. Okay. Yeah. Okay. You know, normal hot pot, if you order the basic, you can get maybe under 200 or 300 per person. A, okej. Ja. Czyli normalnie to taką kolację można zamknąć w sumie poniżej 100 zł. No ale my polecieliśmy jak taka królewska uczta na potrzeby vloga. Tak to wyglądało. No, także się za wytrwanie do końca i pozdro.
Właśnie dostałem jakąś wiadomość podobną do naszego polskiego alertu RCB, że jest trzęsienie ziemi i żeby uważać. Faktycznie było odczuwać takie małe wstrząsy. No i jest taka godzina. O, tu widać, że ta lampa zaczęła się ruszać tam. Ale minimalnie tylko. Jak spałem na drzewie i drzewo się ruszało, no to podobne uczucie. To było moje pierwsze trzęsienie ziemi. Dobranoc.